Eleanor i Mason to najnowsi bohaterowie serii pytań, czy warto ich kupować, ulepszać i zdobywać. Lecz zanim przejdziemy do głównego wątku tego wideo, chciałbym Wam podziękować, bo zakończył się właśnie konkurs dla małych twórców treści, małych youtuberów, który został zorganizowany przez Huawei App Gallery i dzięki Waszym odsłonom, Waszym wyświetleniem filmów zająłem drugie miejsce i mogę się cieszyć z tych nagród. Bardzo Wam za to dziękuję. Wracając do Eleanor, jej pojawienie się w grze właśnie teraz nie jest przypadkowe. Tak samo jak informacja, że ona genialnie współpracuje z Boomtailem, ponieważ jej umiejętności bazują na truciźnie, na której bazuje też sam Boomtail. Boomtail w swojej pierwszej umiejętności podpalał 2 pierwsze rzędy wrogich oddziałów, dlatego bardzo dobrze współpracował z Donatello i w sumie nadal współpracuje, z tego względu, że Donatello zadaje o 60% większe obrażenia przeciwko płonącym rywalom, jeżeli ta umiejętność jest wymaksowana. Co zaś tyczy się współpracy Boomtaila z Eleanor, to jest jej umiejętność, która z kolei zadaje zwiększone obrażenia zatrutym oddziałom. I te obrażenia są większe niż te wynikające ze współpracy z Donatello. Dlatego, jeżeli biorąc pod uwagę tylko wzrost obrażeń, no to Eleanor będzie lepszym partnerem do gry razem z Boomtailem niż do tej pory Donatello. Dodatkowo, z racji tego, że Eleanor jest wypuszczona, no nie ukrywajmy się, tutaj nazwać specjalnie na to wydarzenie Doomsday, żeby wycisnąć trochę więcej z graczy, ma tutaj specjalny bonus w zależności od jej ulepszenia. Ten bonus powoduje wzrost obrażeń jej jako bohaterki oraz oddziałów łowców o poszczególny procent i ten bonus jest zmultiplikowany, czyli zwielokrotniony właśnie w wydarzeniu Raid na rezerwuar oraz oczywiście jego pochodnych, czyli Raid na rezerwuar Szczyt i Doomsday Open. Jeżeli chodzi o Masona, tutaj sytuacja jest troszeczkę inna, ponieważ on jest dedykowanym partnerem dla Stacy, która do tej pory, jeżeli ktoś nie miał bohaterów Super Operative, musiała biegać z Leonardo. Leonardo, jak pamiętamy, jest idealnym partnerem dla Robiego, a nie dla Stacy. Jest połączony ze Stacy z racji wyższych statystyk, ale nie współpracuje tak dobrze ze Stacy jak z Robim. Jeżeli chodzi o sprawę Masona, no to tutaj sytuacja wygląda w ten sposób, że on w dalszym ciągu jest bohaterem bardzo podobnym do Eleanor, czyli stworzonym pod Doomsday, stworzonym pod wydarzenia typu Raid na rezerwuar, a jego posiadanie czy nie może spowodować zwycięstwo lub porażkę w finałach Doomsday Open. Więc tak naprawdę to od Was zależy, czy będziecie ulepszać tych graczy, czy nie. Jeżeli czekacie na moją radę, to mając z tyłu głowy świadomość, że Doomsday Open rozgrywa się raz do roku, to mając jeszcze przed nami 10 kolejnych miesięcy, ci gracze, którzy nie grają w Doomsday Open, odpadli już, nie potrzebują tak bardzo tych bohaterów, a do kolejnej edycji Doomsday Open założę się, że zostaną wypuszczeni lepsi, silniejsi, bardziej pasujący gracze, bo przed nami jeszcze kolejne aż 4 generacje bohaterów. Więc jeżeli nie gracie już w Doomsday Open w 3. sezonie, to moją radą jest odpuścić sobie tych bohaterów i skupić się na tym, co Wam przyda się bardziej. Czyli na przykład ultra statuetki, zestawy kolekcji, sentinele, czy chociażby samoloty, helikoptery, Carrier, czy najnowsze kapsuły kosmiczne. Na dzisiaj to tyle. Dzięki jeszcze raz za oglądanie moich filmów. Bardzo się cieszę, że jesteście tutaj ze mną. Do zobaczenia.